Dzisiaj graliśmy T-Bar Aorus Prime, jest to najnowsza okładzina z serii T-Bara, jest jeszcze T-Bar Aorus Select, niestety tej okładziny na ten moment nie dostaliśmy, grałem tą okładziną na desce DHS PG2, którą gram na co dzień. Tą deską gram stosunkowo długo i najbardziej optymalne do tej deski wydają mi się na backhandzie okładziny w miarę defensywne, a na forehandzie ofensywnym np. Gold Arts 8 albo Blue Storm Z1. Okładzina ta jest wykonana bardzo dobrze, jest wykonana bardzo podobnie do Gold Artsa 8. Ten matowy wierzch jest bardzo podobny, porowaty podkład też jest bardzo zbliżony, tylko grubość podkładu jest inna. W Gold Arts 8 ten podkład mamy 2,1, 2,2 w tych granicach, natomiast tutaj jest 2-3 mm i rzeczywiście czuć tą grubość, bo jest ona też bardzo ciężka, ta okładzina. Moje pierwsze odczucia z grania tą okładziną są takie, iż daje ona bardzo dużo kontroli. Zakładając ją pierwszy raz, od razu wszystkie elementy mogłem grać bez zastanowienia, bez zmiany kątów, czyli jest bardzo zbliżona do Gold Artsa 8, którą gram na co dzień. Okładziny do testu nie tuningowałem, była ona fabrycznie przyklejona na klej wodny. Tak jak to, co producent dał, tym graliśmy. It's delicious. Szybkość tej okładziny oceniam pomiędzy Tenergy a Gold Artsem 8. Jest to okładzina naprawdę szybka i uważam, że ona nawet jest delikatnie szybsza niż Tenergy. Kontrola na tej okładzinie jest bardzo fajna. Zbyszek, grając mi elementy topspinowe z różnych miejsc ze stołu, zmuszał mnie do tego, abym piłkę rozrzucał po całym stole i ta piłka praktycznie nie wychodziła za krawędź w żadnym wypadku i każdy element był w punkt. Katapult na tej okładzinie jest zdecydowanie większy niż Razanter. Spodziewałem się czegoś bardziej zbliżonego do Razantera, gdzie też jest zastosowany podkład 2-3 mm. Tam katapult był zdecydowanie mniejszy. Tutaj ten katapult mamy wyższy i tą rękę dokładamy trochę w mniejszym stopniu. Przy stole, przy topspinie nie trzeba układać tak dokładnie ręki, żeby ta piłka wchodziła w stół. Twardość okładziny 47,5 stopnia. Jest to dużo i mało praktycznie, bo ciężko ocenić to na podstawie tego, że ten wierzch jest dosyć miękki i całkowite odczucie z okładziny jest takie średnio twarde, powiedziałbym coś pomiędzy 0,5 a 0,5 FX Tenergy. It's delicious.
Pierwsze co zrobiłem w domu, to zważyłem tą okładzinę. Ta okładzina jest naprawdę ciężka. Przy mojej desce, która jest powiększona, cały zestaw bardzo dużo ważył i to czuć, że ta okładzina jest naprawdę ciężka i nie polecałbym jej osobom, które są na to wrażliwe. Uważam, że okładzina ta najlepiej się sprawuje przy grze topspinowej do przodu w pierwszej, w drugiej strefie. Problem jest w momencie, jeżeli zahaczamy piłkę ciętą. Tam trochę trzeba tą rękę ustawić, trzeba patrzeć mocno co leci. Na górną rotację gra się fajnie do przodu, natomiast grając na ciętą już trzeba uważać. Tak naprawdę jest to dosyć okładzina uniwersalna. Jeżeli ktoś lubi twardsze podkłady, szybsze okładziny, to będzie coś dla niego i na pewno nie wybacza dużo błędów. Jest to okładzina na pewno dla profesjonalistów i elementy wszystkie gra się bardzo mocno na styk, można tak powiedzieć. I grając taką pasywną grę lżejszą, to nie dajemy za dużo problemów osobie po drugiej stronie. Okładzina ta jest na pewno dla osób, które mają mocny, bezpardonowy atak topspinowy do przodu, zbicie do przodu dla typowych ofensorów, grających mocno i forehandem i backhandem, bo na backhandzie też fajnie się tym gra. Okładzina jest dobra i na forehandzie, i na backhandzie dla osób, które mają dobrze ułożone te elementy techniczne. Jeżeli ktoś ma jakieś braki w backhandzie i nie wie, jak do końca grać bardzo mocno topspina z backhandu, to raczej bym to odradzał, ale osoby, które są na wysokim poziomie technicznym, jak najbardziej i na forehand, i na backhand. Przy serwisie ta okładzina nadaje bardzo dużo rotacji. Ciętą rotację możemy wykonać bardzo mocną, postępową topspinową rotację także dajemy bardzo mocną. Przeciwnik, jeżeli jej nie odczyta, to dostajemy łatwą piłkę do wystawienia do skończenia. Przy odbiorze ta okładzina jest dosyć ciężka, bo jest szybka i jeżeli nie zagramy w tempo i nie odczytamy rotacji, to wyrzucimy. Ona nie daje nam marginesu błędu za dużo. Granie pasywne tą okładziną jest dosyć ciężkie. Da się nadać rotację, ale trzeba za każdym razem wykonać ruch. Ta gra pasywna wygląda w ten sposób, że tam trzeba za każdym razem dołożyć ruch, chociaż delikatny, żeby była rotacja w tym wszystkim. Gra aktywna przy stole to jest jeden z większych plusów tej okładziny, bo ona raczej jest do tego stworzona, żeby mocno grać przy stole. Oczywiście od stołu, grając kontry topspinowe, zdziwiłem się trochę tą okładziną, że da się tak mocno zagrać, bo liczyłem, że to będzie coś bardziej zbliżonego do Razantera, ale jest to okładzina zdecydowanie lepsza od Razantera w drugiej, trzeciej strefie.
Ta okładzina jest ewidentnie stworzona do gry topspinowej i kontratopspinowej. Grając od stołu nadajemy bardzo dużo rotacji. Jedyne, co jest takim mankamentem przy tej okładzinie, z Gold Arca 8 na przykład przełamywanie rotacji przeciwnika z bliżej stołu jest łatwiejsze, natomiast granie tą okładziną w ten sposób, że chcemy zaskoczyć i odchodzimy z trzeciej strefy, przemieszczamy się na przykład do drugiej strefy, już jest bardzo ciężkie do wykonania. Uważam, że ta okładzina na pewno zastąpi Tenergy, jest trochę tańsza i zdecydowanie znajdą się osoby, które będą w stanie nią grać zamiennie zamiast Tenergy. W porównaniu do Tenergy ta okładzina jest bardziej stabilna, że tak powiem, jej powtarzalność jest większa. Minusem tej okładziny na pewno jest klik. Ten klik przy tej okładzinie jest bardzo głuchy i ten dźwięk nie pomaga za dużo w grze. Trzeba mniej więcej już wiedzieć, co się gra, co się chce grać, bo ta okładzina nie daje nam za dużo bodźców dodatkowych, które pozwalają wyjaśnić niektóre zagrania. Uważam, że ta okładzina jest stworzona dla każdego zawodnika na każdym etapie wyszkolenia, oprócz amatorskiego. Powiedzmy, tam już zawodnik z czwartej ligi sobie na forehandzie na spokojnie nią pogra, a zawodnik z drugiej będzie już wykorzystywał ją do zdobywania punktów i nie będzie się czuł gorszy grając przeciwko innemu zawodnikowi, który będzie miał Tenergy na swojej desce. Uważam, że fajnie się tym gra, ponieważ jest to okładzina, która jest bardzo powtarzalna, wszystkie zagrania wielokrotnie powtarzamy w 100 przy zachowaniu bardzo dużej kontroli. Te nowe generacje okładzin z BIOSami, z tensorami wypuszczone w 2017 roku dają naprawdę już potężne parametry szybkościowe i w momencie wprowadzenia piłek plastikowych to te okładziny zachowują się znacznie lepiej niż stare okładziny, które jeszcze kleiliśmy kauczukiem i ta era już na pewno nie wróci i na pewno nikt nie będzie już dodatkowo próbował kleić tylko. Uważam, że ta okładzina
jest dosyć mało popularyzowana, dosyć mało reklamowana. Producent, dystrybutor na polskiej tej okładziny mi nie udostępnił, sam ją kupiłem. Zawodnicy w ligach niemieckich są w stanie grać tymi okładzinami na każdym etapie, tym bardziej, że tam w Niemczech króluje to, że zawodnicy, ogólnie Niemiec typowy, gra tym, co wyprodukowali jego rodzime firmy i oni się raczej tego trzymają. U nas czegoś takiego nie ma, jak sami zauważyliście, Return, mimo że produkował deski polskie, część odbiorców była, ale to nie było aż tak popularne. Czyli już tak nie da? Nie próbujcie tego w domu. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że subskrybujecie, róbcie to dalej. Na pewno będziemy dawać Wam jeszcze więcej materiałów, które Wam się przydadzą. Tak jak dzisiaj to była ingerencja moja, aby dostać tą okładzinę i liczne komentarze, liczne zapytania, żeby właśnie testować tą okładzinę. Konkurs z poprzedniego filmiku będę rozwiązywał dopiero za tydzień, czyli spodziewajcie się gdzieś za 2 tygodnie osoby, która wygra deskę DHS PG2. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true.